Cześć! Po sukcesie X6 BMW postanowiło wprowadzić ten sam rodzaj nadwozia też do innych swoich modeli, do X4, do serii 5, a także do serii 3, którą Wam dzisiaj zaprezentujemy. Zapraszam. BMW serii 3 GT nie jest już nowością na rynku. Choć już nie szokuje, to jednak nadal dziwi. Przód od trójki, nisko poprowadzona maska zapowiadająca wraz z literkami GT w nazwie również sportowy tył, bezramkowe szyby, ale od słupka B zaczyna się dziać coś dziwnego, masywnego, ciężkiego. Tył jest jakby od innego auta, zorientowanego na praktyczność, a nie na styl i sport. No i mamy takie coś. Może przyciemnienie tylnych szyb by uratowało ten samochód, albo nie wiem, inne felgi. Na pewno M-pakiet, ale patrząc na dysproporcje, wielki rozstaw osi i masywny tył, zastanawiam się, gdzie właściwie umieścić ten samochód w palecie BMW. Nazwa Gran Turismo sugerowałaby wersję bardziej sportową, w stylu coupé. I seria 3 GT jest taka, pod warunkiem, że patrzycie tylko na linię dachu. Poniżej mamy jednak bardzo masywny samochód w stylu SUV-a, coś a la BMW X6, tylko że z prześwitem z trójki, czyli 14 cm. Sam koncept wskazywałby też na to, że 3 GT to właściwie zwykła trójka, tyle że w wydaniu czterodrzwiowego coupé. Ale zaraz, przecież jest jeszcze seria 4 Gran Coupé, które jest trójką w wydaniu czterodrzwiowego coupé. Dodajmy do tego fakt, że 3 GT zbudowane jest na platformie serii 5 i robi się to naprawdę poplątane. Ta masywność tylnej części nadwozia nie wzięła się jednak znikąd. Choć linia dachu odpowiada literkom GT, to jednak została tak podniesiona, aby samochód mógł zaoferować odpowiednią ilość miejsca dla pasażerów na tylnej kanapie. I właśnie teraz zacznę robić test dwumetrowca, ale od tylnej kanapy, bo chyba w tym samochodzie najbardziej należy się skupić właśnie na niej. Fotel jest ustawiony pode mnie, ja przyjechałem tym samochodem tu na plan i jak widzicie siedzę sam za sobą, zupełnie komfortowo, moje kolana nawet nie dotykają fotela przede mną. Ten samochód, tak jak powiedziałem, jest zbudowany na platformie serii 5, co przekłada się na rozstaw osi większy od zwykłej trójki o 11 cm. 11 cm, prawie 3 metry. Do tego długość nadwozia ponad 20 cm więcej niż podobnie w serii 3. I tak oto dwumetrowiec za dwumetrowcem podróżuje sobie bardzo komfortowo. Nieco gorzej jest z miejscem nad głową, bo siedzę idealnie w takiej wnęce w podsufitce, które tutaj ma służyć temu, żebym się właśnie nie stresował, że muszę się garbić. I oczywiście nie mam tu miejsca, nadmiaru miejsca, ale siedzę. Nie muszę się garbić, rzeczywiście. A więc test dwumetrowca zaliczony. Na nogi, na stopy, na buty tutaj też mamy dosyć dużo miejsca, więc jest moim zdaniem całkiem nieźle. Przesiądę się teraz na prawą stronę. Jak widzicie, tunel środkowy jest całkiem rozbudowany. Zwróćcie uwagę, że w sumie to fotel po prawej stronie też jest dosyć mocno odchylony, ale mogę się tutaj tak rozsiąść. Minimalna różnica sprawia, że tu już naprawdę mogę podróżować bardzo komfortowo. Jeśli chodzi o komfort, to mamy tu podgrzewanie skrajnych pozycji tylnej kanapy, mamy wyjście 12 V, mamy jak widać różnego rodzaju nawiewy, siateczki, praktyczne dodatki, jakieś kieszenie, jak widać w drzwiach. Do tego mamy oświetlenie na prawą, na lewą stronę osobno. Oczywiście okno dachowe, które jeszcze dodatkowo sprawia, że mamy tutaj jeszcze więcej miejsca na tylnej kanapie. Podróżowanie tym samochodem tutaj z tyłu jest naprawdę bardzo przyjemne. Do tego mamy, jak widać, taki schowek, nawet udało się wepchnąć do podłokietnika. Do tego mamy tu
tak nie otwiera się jakoś za pierwszym razem, ale tutaj takie wygodne, bezpieczne schowki na napoje. No i wreszcie przejście na narty również jest przewidziane. Jak widać, kanapa jest trójdzielna, a więc jeśli chodzi o praktyczność, tu na tylnej kanapie nikt nie powinien mieć jakichś braków. Jak widać, mocowanie Isofix jest, łatwo do niego dotrzeć. Te klapki również tutaj odpowiednio są zawieszone, wygodnie. Jeśli chodzi o mocowanie zagłówków, popatrzcie, takim przyciskiem się to reguluje w jednym wymiarze i dodatkowo możemy to wyciągnąć do góry, chociaż to się nie da zatrzasnąć. Ciekawe. Trochę tej walki jest i muszę powiedzieć, że na wysokość tego się nie reguluje. A to dziwne. W każdym razie, jeśli chodzi o założenia, czyli o to, żeby z tyłu było dużo miejsca, to myślę, że to zostało spełnione z nawiązką. Jest tylko jedno pytanie, które mnie nurtuje. Skoro ten samochód został, można powiedzieć, zniekształcony nawet, jeśli chodzi o linię, po to, aby można było przewozić często i wygodnie ludzi tu na tylnej kanapie, to dlaczego klamka na tylnej kanapie, prowadząca na tylną kanapę, nie jest wyposażona w czujnik keyless? Tu niestety brakuje. O, właśnie teraz się zamknęło, a tutaj niestety nie działa. W naszym Superbie, który był w redakcji kilka miesięcy temu, też tego brakowało i w samochodzie za niecałe 200 000 złotych to było tak na granicy akceptowalności, ale ten samochód kosztuje ponad 360 000 i wciąż musimy użyć kluczyka, aby wsiąść do, można powiedzieć, najważniejszego miejsca w tym samochodzie, bo na tylną kanapę. Skoro tak dobrze jest na tylnej kanapie, to przypuszczam, że w bagażniku będzie niewiele gorzej. I jest dobrze. 520 litrów. Wersja GT oferuje nam więcej pojemności bagażnika niż może to zrobić seria 3 w wersji Touring. Naprawdę. Po złożeniu natomiast oparć tylnej kanapy tu mamy odpowiednie praktyczne, i to praktyczne to jest chyba słowo klucz do zrozumienia tego samochodu. Mamy takie praktyczne wajchy. Możemy uzyskać nawet 1600 litrów pojemności bagażnika, więc ten samochód jest naprawdę praktyczny i to nie jest koniec. Popatrzcie, mamy tu takie szyny, na których możemy odpowiednio poprzesuwać punkty mocowania, na przykład siatki. Możemy też zrobić jednym ruchem taką zmianę i mamy dostęp do schowków, które znajdują się pod właśnie solidną i podnoszoną na teleskopie, jak w X5, na teleskopie podłogi bagażnika. Do tego mamy siateczkę po prawej, taką gumkę po lewej i jeszcze więcej udogodnień w postaci takich oto haczyków po obu stronach. Do tego wyjście 12 V i no jakby nie było, bardzo ustawny bagażnik. A więc sami widzicie, jeśli chodzi o praktyczność, to właśnie to jest klucz do zrozumienia tego samochodu. Nie martwcie się, nie zapomniałem o wrażeniach dwumetrowca na miejscu kierowcy i od razu mówię, jeśli nie masz 2 metrów albo 1,98 m, to możesz przywinąć ten fragment, bo za chwilę będę troszkę narzekał, ale to w imieniu wszystkich rosłych kierowców. Zaczynam od fotela, jego oparcie jest moim zdaniem odrobinę za krótkie i jeżdżąc tym samochodem cały czas pamiętałem, że górna jego krawędź gdzieś tutaj się kończy w okolicy moich łopatek, powiedziałbym, więc troszkę za nisko. Na szczęście zagłówek da się ustawić na odpowiednią wysokość, więc nie jest źle. Choć z drugiej strony popatrzcie, nie mamy tu możliwości regulacji punktu mocowania pasa bezpieczeństwa na wysokość. No, jak na cenę tego samochodu, to moim zdaniem jest to pewne niedopatrzenie. I jeszcze jeden drobny, albo może i niedrobny problem. Otóż
oczekiwałem, że będzie się dało fotelem zjechać jeszcze odrobinę niżej. Być może to nie jest kwestia fotela, być może to jest kwestia usadowienia mnie względem kierownicy. Nie wiem, co tu nie zagrało, ale ja tutaj prowadząc samochód mam wrażenie, że jestem raczej w górnej części szyby przedniej, że tak powiem, oglądam drogę spod pod sufitki, a nie tak jak zwykle w tego typu samochodach bardziej patrzę z nad kierownicy. Oczekiwałem, że ten fotel będzie się chciał obniżyć jeszcze bardziej. Poza tym oczywiście i tu przechodzę do części dla kierowców, którzy nie mają 2 metrów. Wszystko się reguluje elegancko, elektrycznie, osobno przód, osobno tył na wysokość, kąt pochylenia oparcia, pompowanie boczków, pamięć ustawień, możliwość wydłużenia siedziska, czy też regulacja kierownicy dwuosiowa. Także myślę, że każdy tutaj się odnajdzie, ergonomia wzorowa, nie ma na co narzekać, tylko, no jak mówię, jeśli masz 2 metry, to wtedy w tym samochodzie będziesz się czuł, mam wrażenie, że odrobinę gorzej niż Twoi pasażerowie na tylnej kanapie. Wnętrze, podobnie jak przód auta, nie różni się w zbyt dużym stopniu od serii 3, jeśli w ogóle. Wszystko to już było omawiane, więc nie będę się rozgadywał, choć trudno mi się powstrzymać przed zadaniem tego jednego retorycznego pytania. Dlaczego ten fajny, płynnie działający, intuicyjny system multimedialny nie ma ani Android Auto, ani Apple CarPlay? I nie mogę się powstrzymać przed zadaniem jeszcze jednego pytania. Dlaczego w takim Golfie za niecałe 100 000, a być może nawet i za 60 mamy miękkie wykończenie kieszeni w drzwiach, a w BMW serii 3, które w cenniku kosztuje już ponad 200 000 złotych z tym silnikiem, a nasz testowy samochód kosztuje, uwaga, 360 000, to wykończenie kieszeni jest bardzo symboliczne. Jest od wewnętrznej strony kieszeni, natomiast na dole, tam gdzie twarde rzeczy właśnie latają przód, tył i niestety hałasują, mamy zwykły, twardy plastik. A skoro już zacząłem mówić o cenach, to ile trzeba zapłacić za ten większy i bardziej praktyczny od serii 3 samochód? Więcej. To logiczne. Od 166 800 zł do 277 000. To jest mniej więcej 16 000 zł więcej niż seria 3 z odpowiednim silnikiem. A silników trochę tu jest. Od 320i z napędem na tył przez 330i po 320-konne 340i xDrive, jeśli mówimy o silnikach benzynowych, a wśród diesli najsłabszym silnikiem jest 318D o mocy 150 koni, a najmocniejszym 335D xDrive o mocy 313 koni mechanicznych. My testujemy prawie że najmocniejszą wersję z silnikiem diesla, czyli 330D xDrive, 258 koni mechanicznych i 560 Nm momentu obrotowego, który jest dostępny od 1500 obrotów i trwa aż do 3000. Z takimi parametrami samochód przyspiesza do setki w 5,4 sekundy. To jest wartość podana przez producenta. Nasz własny pomiar zobaczycie oczywiście w osobnym filmie. Link w opisie do tego filmu. I będzie z maksymalną prędkością 250 km/h, a to wszystko idzie w parze z fantastycznym zużyciem paliwa w okolicach 5-6 litrów, w zależności od tego, czy jeździmy po mieście, czy w trasie. Znamy wszyscy dobrze to uczucie. Przesiadamy się z jednego auta do drugiego i czujemy, że w tym drugim aucie coś jest nie tak, że sprzęgło chodzi jakoś tak dziwnie, za mocno albo za lekko, że kierownica jakoś dziwnie się kręci, te hamulce są albo za ostre, jakieś takie szalone, albo z kolei w ogóle nie hamują. Oczywiście ten drugi samochód wcale nie musi być gorszy i nie musi nam mniej się podobać. Po prostu te auta są różne i w chwili przesiadki czujemy to w największym stopniu. Może się okazać, że w tym drugim aucie po chwili będziemy się czuć zupełnie dobrze. Miałem tak w tym tygodniu, kiedy po tygodniowym teście odwoziłem do Warszawy XC40 i przejechałem tym Volvo jeszcze z Krakowa do Warszawy, przesiadłem się bezpośrednio do BMW serii 3 GT 330D xDrive. Czego się spodziewałem, przesiadając się z samochodu, który jest stylowym, miejskim crossoverem, którego zadaniem jest pięknie wyglądać, dawać troszkę luksusu kierowcy i pachnieć, do auta, które jest BMW seria 3 GT 330D. W dzisiejszych czasach ta 30 wcale nie oznacza, niekoniecznie musi oznaczać 6 cylindrów i 3 litrów pod maską, ale w tym przypadku akurat oznacza. I xDrive. No czego? No, że będę
wtedy totalnie zmiażdżony wrażeniami z jazdy i na plus, prawda? Szczególnie w chwili tego przejścia z tego miejskiego crossovera do tego fantastycznego samochodu. Tymczasem stało się zupełnie odwrotnie. Ja wsiadam i tak wciskam gaz i czuję, że on jakoś tak w taki ociężały sposób się zbiera. Hamuję i muszę dohamowywać tuż przed światłami, bo zaraz wjadę komuś w bagażnik, bo on nie hamuje tak, jak to robił samochód, z którego przed chwilą wysiadłem. Że ogólnie nie sprawia jakiegoś takiego wrażenia zwartego, sportowego samochodu, że fotel ustawiony jest kompletnie nie pode mnie, znaczy ustawiłem sobie pod siebie ile się dało, ale wciąż on jest za krótki, on jest za wysoko ustawiony, nie da się go obniżyć. Ja siedzę blisko podsufitki, za bardzo, czasem nawet dotykam tej podsufitki, siedzę troszkę moim zdaniem za wysoko, jak na BMW, szczególnie względem kierownicy, no nie da się nic tutaj pode mnie ustawić. I to wszystko sprawiło, że ja byłem totalnie rozczarowany w chwili, kiedy wsiadłem do tego samochodu. No i teraz musi nastąpić ten zwrot akcji, także, ale po zrobieniu 100, 200, 300 km do Krakowa, no właśnie tak sobie obiecałem, że spokojnie, zaraz zanim dojdę do Krakowa, wszystko będzie dobrze. Na pewno się do niego zaraz przyzwyczaję i będę zadowolony. No więc zrobiłem te 300 km do Krakowa i jeżdżę po Krakowie już od kilku dni i okolicach i niewiele się zmieniło, szczerze powiedziawszy. Chyba przyzwyczaiłem się już do tego hamulca, który rzeczywiście wymaga mocniejszego deptania, ale wciąż czuję, że ten samochód jest taki jakby trochę ociężały. Ja oczywiście doskonale wiem, że połączenie serii 3 plus literki GT w tym przypadku nie oznacza bardziej sportowej serii 3, tylko wręcz odwrotnie. Podłoga z serii 5, większy rozstaw osi, cięższy samochód, mamy w dowodzie rejestracyjnym ponad 1700 kg. To wszystko przekłada się oczywiście na wrażenie z jazdy i podczas hamowania, i podczas przyspieszenia, i w zakrętach, ale umówmy się, 258 koni i ponad 500 Nm raczej nie powinny mieć kłopotu z napędzaniem tego samochodu. Tym niemniej ten samochód no właśnie nie daje takiego wrażenia z jazdy, które by kazało mi wyjść z domu, wsiąść do auta i jeździć wokół komina bez celu, tylko po to, żeby czuć te wrażenia. Dni mijają, a tu nic się nie dzieje. To jest oczywiście taki zestaw subiektywnych wrażeń. Być może to jest kwestia konfrontacji z moimi oczekiwaniami, bo ta długa nazwa BMW Serie 3 XC30, BMW XC30, 330D X-Drive, to wszystko oczywiście zapowiadało jakieś fajne wrażenie z jazdy. Tymczasem no właśnie stało się zupełnie inaczej. Szczególnie, że oczekiwałem takiej konfrontacji również nie tylko z moimi oczekiwaniami, ale też z XC40, które miało zostać zmierzczone przez ten samochód, a też nie zostało. Nie wiem, jak to wszystko wytłumaczyć, bo to są jakieś takie wrażenie subiektywne, bo obiektywnie oczywiście, że to jest samochód, który ma dobre przyspieszenie do setki, który się świetnie trzyma drogi, który w trybie sportowym dodatkowo fajnie brzmi zresztą w każdym trybie, ale w trybie sportowym dodatkowo trzyma wyższe obroty, bardziej spontanicznie reaguje na gaz, ma odpowiednio skalibrowany układ kierowniczy, no jeździ się nim naprawdę fajnie i sportowo, co nie znaczy, że przyjemnie i zachęcająco do jeżdżenia bez celu. Czegoś tu w tym samochodzie dla mnie zabrakło. Być może irytuje mnie cały czas, że siedzę w podsufitce. Być może odczuwam cały czas to opóźnienie względem, no w trybie sportowym może mniej tego czuć, ale powiedzmy, że w trybie komfortowym za każdym razem wciskając gaz muszę czekać, aż on uwierzy w to, że ja chcę wcisnąć gaz. Nie wiem. Po prostu obiektywnie rzecz biorąc, temu autu nic nie brakuje. Subiektywnie ja wciąż tęsknię za autem, z którego wysiadłem. I może za bardzo skomplikowałem tą swoją wypowiedź, ale skomplikuję ją teraz jeszcze bardziej i powiem tak. Niezależnie od tego, ile kilometrów zrobię jeszcze tym samochodem, obawiam się, że auto, do którego przesiądę się w następnej kolejności, nieważne, które to będzie auto, zachwyci mnie od strony hamowania i przyspieszenia w chwili przysiadki. Nawet jeśli będzie miało 150 albo 100 koni, a nie 258. No, może brzmienie mnie nie zaskoczy, bo akurat w tym samochodzie, jeśli chodzi o brzmienie R6, niczego mu nie brakuje. Choć literki GT i linia dachu sugerują coś innego, to jednak BMW serii 3 Gran Turismo to najbardziej praktyczna odmiana trójki. Ma nawet więcej miejsca w bagażniku niż seria 3 Touring, ma też z tyłu
tak dużo miejsca, że chyba nawet przeskakuje pod tym względem serię 5 i oferuje tyle przestrzeni na nogi, co krótka odmiana serii 7. Sprawdźcie sami. I dlatego prawdopodobnie tak dobrze się sprzedaje, bo oferuje unikalne połączenie marki premium, odpowiedniej praktyczności od słupka B do tyłu i odpowiednio skalkulowanej ceny. Tym samochodem można wyjechać z salonu dobrze skonfigurowanym w cenie poniżej 200 000 złotych. I dlatego też wydaje mi się, że dzisiejszy nasz test jest trochę dla nikogo, bo z ceną powyżej 360 000 i z silnikiem, który sprawia, że ten samochód staje się taki drogi, ten samochód nie spełnia tego kryterium atrakcyjnej ceny, pozostaje więc tylko praktyczność i marka premium, a jeśli nie bierzemy pod uwagę ceny, to szczerze mówiąc wybrałbym inny model BMW. I jeśli spodobał Ci się ten samochód, to możliwe, że trzeba będzie się trochę pospieszyć, bo nowa trójka zostanie zaprezentowana jeszcze w tym roku, a po wejściu jej do salonów zniknie z nich odmiana GT. I choć to bardzo ciekawy samochód, to szczerze mówiąc ja nie będę żałować.